Cześć i czołgiem, witam Was w kolejnym odcinku poradnika bushcraftowego. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o idealnym miejscu na obóz. Nie bawimy się w końcu w survival, tylko w bushcraft, więc chcemy spędzić tę noc jak najbardziej komfortowo. No i tak, wybieramy miejsce, które wydaje nam się być idealne, a dopiero w trakcie nocy okazuje się, że coś tu nie gra, coś jest nie tak. Pojawiają się różne niedogodności, różne niewygody, no ale wtedy jest już za późno na zmianę miejsca do obozowania. Zacznijmy od przykładu miejsca, w którym nie powinniśmy rozbijać obozu. Po pierwsze, ściółka. Popatrzcie, jeżeli jest iglasta, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że czai się w niej pełno mrówek i innego tałatajstwa, które mogłoby nas obleść. Jeżeli śpimy w hamaku, to nie jest dużym problemem, bo wtedy przecież śpimy nad tą ściółką. Natomiast samo igliwie może być problemem nawet wtedy, jeżeli występuje na drzewie. No nie samo igliwie, tylko uwaga, uwaga, popatrzmy może tutaj. Co my tutaj mamy? Świerk. No i mamy tutaj kilka obumarłych gałęzi. Całkowicie uschnięte drzewo i tego również musimy się wystrzegać. Musimy zawsze nie tylko patrzeć w dół na to, jaka jest ściółka, jakie ukształtowanie terenu, ale również w górę, czy coś tam nie spadnie na głowę. No i kolejna sprawa, popatrzcie co mamy tutaj. Coś tam sobie mieszka. No i nie jest dobrym pomysłem rozbijanie się obok takich miejsc. Po pierwsze, po to, żeby nie przeszkadzać zwierzętom w ich codziennym życiu w lesie. Po drugie, dzikie zwierzę to dzikie zwierzę i być może one nie polują na ludzi rzeczywiście. Być może, na pewno nie polują na ludzi takie zwierzęta. Natomiast zagrożone mogą zaatakować czy to borsuk, czy to nawet lis, no nie daj Boże, będą miały wściekliznę, mogą nas ugryźć, tak więc to jest też pewnego rodzaju zagrożenie. Unikamy ścieżek zwierzyny, takich charakterystycznych, wygniecionych w ściółce, no bo nie chcemy, żeby w nocy jakiś dzik na nas wlazł. Znalazłem idealne miejsce na obóz. Popatrzcie, co tutaj mamy. Ściółka składająca się z liści. Niesie to za sobą wiele zalet. Po pierwsze, takie liście to jest izolacja od podłoża. Po drugie, jeżeli są tu liście, to jest małe ryzyko tego, że są tutaj mrówki, a przynajmniej, że jest tutaj dużo mrówek. No bo tak, bo mrówki zwykle buszują sobie w ściółce iglastej, w liściastej rzadziej, zdarzają się oczywiście, ale jest ich zdecydowanie mniej w liściach. Po trzecie, skoro są tutaj liście, to znaczy, że liście są również nad nami. A jeżeli mamy sklepienie z liści, to mamy po pierwsze osłonę przed silnym słońcem, a po drugie częściową osłonę przed deszczem. Tak więc same zalety. Jeżeli widzimy ściółkę liściastą, to jest to znak, że będzie to świetne miejsce na obóz, no ale jeszcze musimy wybrać odpowiednie ukształtowanie terenu. No i tak, jeżeli chodzi o ukształtowanie terenu, najlepsze będzie lekkie wzniesienie, nie jakieś duże, bo tam z kolei dopadnie nas wiatr. Lekkie wzniesienie terenu po to, że kiedy zacznie padać deszcz, to woda będzie spływać w dół, my pozostaniemy na suchym skrawku terenu. Jeżeli będziemy nocować w niecce, no to niestety nas wtedy zaleje. Tak więc ukształtowanie terenu, osłona przed wiatrem. Ja jestem w zwartym lesie, więc osłona przed wiatrem tutaj jest, mimo że na zewnątrz wieje dosyć mocno na otwartym terenie, bo przed chwilą to sprawdzałem jeszcze startując dronem. Wiało dość mocno, dostałem komunikat, żebym jak najszybciej lądował. Tak tutaj nie wieje praktycznie wcale. Jesteśmy osłonięci przez zwarty las. Ukształtowanie terenu, lekkie wzniesienie, no i oczywiście ten teren musi być równy, po to, żeby nam się wygodnie spało. Ja się teraz położyłem, jak widzicie, jest tutaj bardzo wygodnie i tak naprawdę mógłbym już pójść spać. Nie potrzebuję tutaj nic więcej, ani żadnej izolacji od podłoża, bo za to robią liście. Latem wystarczająco jak najbardziej, no zimą oczywiście dodatkowa izolacja się przyda. Możemy też użyć grubszej warstwy liści po prostu zimą. Tak więc mam izolację, jest ciepło, więc nie potrzebuję żadnego okrycia. Mam schronienie przed słońcem i przed deszczem, również przed wiatrem. Tak więc tak naprawdę mógłbym się tutaj teraz położyć i przespać pół dnia i nic mi w takim wypadku nie grozi. Tak więc świetne miejsce na obóz. W tej serii oprócz porad bushcraftowych mówimy też o tym, jak skompletować ekwipunek. No i tak, w pierwszym odcinku wybraliśmy tarp. Był on moim zdaniem najważniejszy. Później był czas na kuchenkę. Pozostałe elementy ekwipunku uzupełnialiśmy, na przykład kocem z domu. Koc zamiast śpiwora.
polecam Wam obejrzeć poprzednie odcinki. Natomiast dzisiaj czas na kolejny element ekwipunku, który moim zdaniem jest bardzo ważny, szczególnie w kontekście właśnie wybierania miejsca na obóz nocą, albo po prostu gdzieś budowy tego obozu nocą, lub też szukania czegoś w obozie. Po prostu, jeżeli nocujemy w lesie, musimy mieć źródło światła. No i teraz moglibyśmy kupić coś drogiego. Pojawi się odcinek o latarkach, które sam używam już niebawem w kolejnym odcinku. Natomiast na początek za 100, umawialiśmy się, że wszystko będzie do 100, taka latareczka. Bardzo minimalistyczna, jak widzicie, i jest to czołówka. Pasek w zestawie. Jest to czołówka albo latarka do kluczy jako taka awaryjna, albo też jako latarka rowerowa. Wszechstronna, ja użyłbym jej również jako lampki w namiocie. W ten sposób i mamy kierunkowe światło w dół. Natomiast co bardzo ciekawe, ta latarka świeci w 160 lumenach. To nie jest jakaś kosmiczna ilość lumenów, ale taka, która pozwoli nam rzeczywiście na poruszanie się w terenie, na prace obozowe, wystarczająca wiązka światła. Cena, tak jak się umawialiśmy, około 100 zł. Wodoodporność na tyle duża, że możemy działać z tą latarką podczas silnych opadów deszczu, IP67. Leciutka, ładowana kablem USB, więc nie potrzebujemy baterii dodatkowych. Co jeszcze mogę powiedzieć o niej? No tak, jest światło albo białe, albo jak widzicie czerwone. Tutaj przytrzymujemy, zwiększamy moc świecenia, no i różne tryby. Natomiast światło czerwone, które sprawia, że po pierwsze jesteśmy niewidoczni z dużej odległości, po drugie nie ściąga tak do nas komarów, robactwa, tak więc świetna latareczka w teren za stosunkowo niewielkie pieniądze. Tak więc to jest moja propozycja, jeżeli chodzi o kolejny element ekwipunku. W następnym odcinku następny element ekwipunku, ale co w kolejnym odcinku? Dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać w ramach serii Bushcraftowy poradnik bushcraftowy. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie, czołgiem i do kolejnego odcinka.